Zbadaliśmy 150 przypadków związanych z pushbackami. Były sprawy związane z nieumyślnym spowodowaniem śmierci. To byli uchodźcy. Tak. To ludzie wykształceni, lekarze, inżynierowie. Nas nie interesowała nacja, kolor skóry, czy ktoś jest funkcjonariuszem, czy nie. Tylko badaliśmy, czy w związku z przedmiotem śledztwa ktoś popełni przestępstwo. Materiał dowodowy dał podstawy do tego, żeby przedstawić zarzuty funkcjonariuszom Straży Granicznej. Jeżeli społeczeństwo się w którymś momencie dowie do końca, prawda, tych szczegółów, to ja myślę, że będzie bardzo mało osób, żeby takie osoby bronić. Zajebisty. To wideo powstało dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na stronie patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi wirtualną kawę na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia. Tomasz Giza, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach i jednocześnie kierownik Zespołu Śledczego Prokuratury Okręgowej w Siedlcach w zakresie zbadania zdarzeń na granicy w okresie od września 2021 roku do marca 2024 roku związanymi z pracą Straży Granicznej i innych służb w związku z procedurą pushbacku. Też, żeby widzowie mieli jasność, spotykamy się mniej więcej rok po tym, kiedy złożyłem zeznania w prokuraturze w Białymstoku i po tych zeznaniach Prokuratura Krajowa powołała zespół śledczy właśnie do spraw badania przypadków łamania prawa na pograniczu polsko-białoruskim przez polskich funkcjonariuszy. Tych spraw do Państwa dotarło wiele, ale jeżeli możemy zacząć od początku, bo ja sam się nie spodziewałem, że jeżeli ten zespół powstanie, to akurat tutaj w Siedlcach. Czy to było dla Państwa zaskoczeniem, że taka lokalizacja właśnie? Przede wszystkim jedna korekta, panie redaktorze. Sprawa została wszczęta na polecenie Prokuratury Krajowej i też Prokuratura Krajowa zaleciła sugestię prowadzenia śledztwa, ale w formie zespołu śledczego. Natomiast decyzję w zakresie powołania zespołu śledczego podjął prokurator regionalny w Lublinie. Takie są oczywiście przepisy. To tak na wstępie. Na pewno było to zaskoczenie, ponieważ Prokuratura Okręgowa w Siedlcach jest małą jednostką. Jest w skali tych jednostek prokuratur duże, średnie, małe. My jesteśmy małą jednostką. Mamy na chwilę obecną, praktycznie rzecz biorąc, cały zespół śledczych, który jest, to jest praktycznie na bazie Wydziału Śledczego, więc zaskoczenie było, ale jesteśmy do tego przygotowani, żeby tego typu sprawy prowadzić, tym bardziej, że jesteśmy jednostką, która jest w pobliżu Warszawy i bardzo często prowadzimy śledztwa o charakterze ogólnokrajowym, prowadzimy śledztwa również z terenu Warszawy, więc to nie jest dla nas żadne zaskoczenie. Natomiast forma zespołu śledczego, mogę powiedzieć, że to jest pierwszy zespół śledczy w historii Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. I generalnie też wojewódzkiej, no bo kiedyś była prokuratura wojewódzka, więc to na pewno jest jakieś novum, ale myślę, że ta formuła sprawdziła się, ponieważ w zespole jest 5 prokuratorów, jestem kierownikiem, tak jak już wspomniałem, ale jednocześnie, co jest bardzo ważne, mamy dodatkowo 5 asystentów. I co jest bardzo ważne, że nie tylko działamy w ramach sił prokuratury, ale również działamy z Strażą Graniczną, to znaczy z Biurem Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz też w jakimś mniejszym zakresie z żandarmerią. Mogę panu redaktorowi powiedzieć, że na różnych etapach przy sprawie pracuje 21 osób. Czyli krótko mówiąc, 10 osób z prokuratury, czyli prokuratorzy asystenci oraz jest funkcjonariusze BSW oraz 1 funkcjonariusz Straży Granicznej. Więc myślę, że osobowo jest to materiał do tego, żeby zbadać tak dużą sprawę.
Ale może powiedzmy też, jaka jest skala tych spraw? No, jest ogromna. Przygotowując się do sprawy, ponieważ też oczywiście jest to materia nowa, bo prokurator, prowadząc postępowania, mierzy się z różną materią. My na przykład prowadzimy śledztwa przed powstaniem zespołu śledczego, przede wszystkim o charakterze gospodarczym. Prowadzimy oszustwa podatkowe, oszustwa z udziałem wielu podmiotów pokrzywdzonych, generalnie i to są śledztwa ogólnokrajowe. Więc doświadczenie mamy i też bardzo ważne, prowadzimy sprawy dotyczące przestępczości transgranicznej. Czyli od wielu lat mamy do czynienia z grupami przestępczymi, które operowały na granicy, czy również i za wschodnią granicą, więc doświadczenie mamy. Jednym słowem, bardziej od strony kryminalnej i gospodarczej, ale mamy doświadczenia duże, myślę, ponieważ praktycznie od 2013 roku takie śledztwa transgraniczne prowadzimy z różnym natężeniem. Ale sam kryzys migracyjny, gdzie... Natomiast właśnie wracając do tego zapytania pana redaktora, przygotowując się do tej materii, badaliśmy wiele informacji medialnych, a przede wszystkim badaliśmy raporty stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się pomocą dla cudzoziemców. I badając, weryfikując te raporty, no powiem tak, na kanwie chociażby jednego, prawda, stowarzyszenia, które ujawniło około 1500 przypadków pushbacków, prawda? I mówimy o jednym stowarzyszeniu, jednym raporcie. W kolejnych raportach były podobne ilości. Oczywiście trudno jest sumować, prawda, ponieważ mogło być tak, że zdarzenia związane z cudzoziemcami się powielały w poszczególnych raportach, ale ja myślę, że to dotyczyło około kilku tysięcy zdarzeń. Tych zdokumentowanych przez stowarzyszenia. Tak. A może jeszcze tylko widzom, którzy być może nie śledzą na bieżąco tego, co się dzieje na pograniczu i od tego materiału zaczną interesować się baczniej tą sytuacją, no to powiedzmy, że pushback to jest zatrzymanie najpierw cudzoziemców, uchodźców, migrantów po stronie polskiej, a później przerzucenie ich na stronę białoruską. Nazywamy to też wywózką, ale tutaj prawnie, proceduralnie używany jest zwrot z angielska pushback. I to są tylko te, które aktywiści, ratownicy humanitarni Państwu zgłosili, a sama Straż Graniczna też zgłasza Wam jakieś nieprawidłowości, do których mogło dochodzić przy pushbackach? Panie rektorze, może uporządkujmy pewne fakty, bo do tego dojdziemy, co Pan odpowie. Bo przygotowując się do sprawy, to zapoznawaliśmy się z raportami, zapoznawaliśmy się z materiałami, które były publikowane w wersji papierowej, czyli artykułami prasowymi. Zapoznawaliśmy się z materiałami, które były w przestrzeni elektronicznej, czyli na wszystkich portalach. Badaliśmy strony internetowe, które były związane z tą materią, czyli strony internetowe stowarzyszeń, fundacji. Badaliśmy również strony internetowe, które nie były związane z tymi podmiotami, tylko prowadzone przez osoby prywatne. Badaliśmy również fora internetowe, które się tym zajmowały i przede wszystkim zaczęliśmy zapoznawać się z materią prawną w tym zakresie, bo materia prawna jest ogromna, ponieważ my mówimy, pan redaktor wspomniał o pushbackach, ale to jest pewien fragment tej materii, ponieważ aktów prawnych związanych z tą materią, która my tutaj musieliśmy się zmierzyć, jest kilkanaście co najmniej. Począwszy od ustawy o ochronie granicy, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o pomocy cudzoziemcach, ustawa dotycząca legalizacji pobytu cudzoziemców, więc ustawy o stanie wyjątkowym. Więc jest kilkanaście aktów prawnych rangi ustawy, gdzie do tego mamy rozporządzenia wykonawcze, między innymi pan redaktor wspomniał o pushbacku, to jest regulacja prawna na poziomie rozporządzenia wprowadzona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji i dlatego też jest materia bardzo duża, ale mówimy na razie o sferze prawnej, ale polskiej, bo mamy też kilkanaście aktów prawnych dotyczących prawa europejskiego. I dlaczego chciałbym tutaj poruszyć jeszcze kwestię tego pojęcia pushback, że ta instytucja to nie jest nowa instytucja w systemie europejskim.
Tego typu działania, tak jak pan redaktor dobrze trafnie to ocenił i krótko, czyli odstawienie na granicę osoba, która nielegalnie przekroczyła granicę państwową, ona już funkcjonuje w systemie prawnym europejskim od dawna, bo już na początku lat 2000 już Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekał właśnie, czy ta procedura jest zgodna z prawem europejskim, prawda? I pamięta pan rozstrzygnięcie? I tutaj powiem w ten sposób. Początkowo były rozstrzygnięcia idące w tym kierunku, że ta procedura jest zgodna, czyli nie narusza prawa człowieka, ale ostatnio generalnie pojawiło się nurt orzeczeń Trybunału, który stwierdza, poddaje w wątpliwość. Więc generalnie stan prawny nie jest, w sensie mówię całego reżimu prawnego europejskiego i polskiego, nie jest jednoznaczny w tym zakresie. Natomiast ja mogę powiedzieć w ten sposób, że jeżeli chodzi o ten akt prawny, to rozporządzenie, to już informacje są powszechnie znane, że sądy administracyjne, czy wojewódzkie sądy administracyjne, czy Naczelny Sąd Administracyjny kwestionowały, prawda, konstytucyjność tego aktu prawnego. Dlatego czyli jednym słowem wydawały decyzje mówiące, że pushback jest nielegalny. Generalnie kwestionowały tą instytucję w kontekście konkretnych spraw. Natomiast, co jest istotne, na chwilę obecną nasz Trybunał Konstytucyjny nie zajmował się sprawą legalności pushbacku, no bo póki co żaden z organów nie wystąpił, czy nawet podmiot indywidualny, żeby zbadać legalność tego aktu prawnego. Natomiast bardzo ważną rzeczą też jest, że musimy rozważać tą instytucję pushbacku w kontekście stanu wyjątkowego, ponieważ w naszym systemie prawnym od 2002 roku istnieje właśnie ustawa dotycząca stanu wyjątkowego. I ten stan wyjątkowy został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta na wniosek Rady Ministrów. W 2021 roku on był przedłużany. I to był taki parasol ochronny. I w tym momencie mamy już zbieg dwóch, prawda, takich aktów prawnych, które w sposób, co tu dużo mówić, ograniczają swobodę praw obywatelskich, bo to jest normalne, prawda, bo ustawa dotycząca stanu wyjątkowego wprowadza wiele ograniczeń w sferze publicznej, prawda, zgromadzenia i tak dalej. Ja tutaj nie chcę oceniać, prawda, tych kwestii. Bo tam dochodzi jeszcze prawo o readmisji, które tak, Białoruś oczywiście wypowiedziała. Jest materia bardzo szeroka. Dlatego też, co jest ciekawe, Sąd Najwyższy w jednym z wyroków w 2021 roku też zaczął kwestionować, prawda, rozporządzenie prezydenta, stwierdzając, że zbyt szeroko, prawda, jest tutaj ograniczenie tych praw. Na przykład dziennikarze niemieckiej chyba telewizji byli aresztowani, usłyszeli zarzuty za wjazd w strefę, a ostatecznie zostali uniewinnieni. Tak, tak. Prawdopodobnie to chyba to jest ta sprawa, ta kanwie tej sprawy, bo tam faktycznie byli dziennikarze właśnie, którzy zostali uniewinnieni ostatecznie ze względu na wjazd w tą strefę i chodziło o to, że, prawda, a oczywiście, dlatego tam zakwestionowano ich wjazd, ponieważ ustawa o stanie wyjątkowym, prawda, wprowadza takie ograniczenia. Czyli może sama ustawa była wprowadzona też niezgodnie z prawem? W każdym razie, panie redaktorze, materia jest bardzo obszerna i skomplikowana i zdarzają się tutaj dwie wartości. Jest trochę chaos prawny z tego, co pan mówi. Jest dobro indywidualne osoby, prawda, i jest dobro ogólne bezpieczeństwa granicy państwa. Dlatego też rozpoczynając śledztwo, prokuratorzy mieli świadomość wagi tej sprawy, abstrahując od tych kwestii kryminalnych, prawda, czy funkcjonariusze łamali, mówiąc kolokwialnie, prawo, chroniąc granice, po pierwsze, dwa, stosując procedurę pushbacku, bo tak jest zakreślony przedmiot śledztwa. I co też jest bardzo ważne, panie redaktorze, że chcę tutaj konkretnie powiedzieć, że przedmiot śledztwa jest skonkretyzowany, czyli badanie legalności działań funkcjonariuszy w związku z ochroną granicy polskiej oraz w związku z procedurą pushback.
prawda? A jeszcze do tego momentu, Więc, panie doktorze, zanim prawo azylowe nie zostało zawieszone, no to nawet jeżeli ktoś nielegalnie przekroczył granicę i prosił o ochronę międzynarodową, o azyl w Polsce, no to też stało w sprzeczności z tym rozporządzeniem o pushbackach. Panie rektorze, to jeżeli chcemy jeszcze sobie bardziej skomplikować tę sferę, to jeszcze dodam jedną bardzo ważną rzecz, że jest również kodeks karny i nielegalne przekraczanie granicy państwowej w pewnej konfiguracji, na przykład wieloosobowym, jest przestępstwem. 2. Pomaganie w nielegalnym przekraczaniu granicy jest również przestępstwem. Tak. Dlatego też, a co jest bardzo ważne, że A konwencja genewska jeszcze i inne prawa międzynarodowe mówią, że jeżeli uciekasz z jakiegoś kraju niebezpiecznego, no to możesz po pierwsze ratować swoje życie. Jeszcze dodam jedną rzecz, że jest w sferze prawnej od 2013 roku ustawa o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego i użyciu broni palnej. Ta ustawa reguluje, kiedy funkcjonariusz publiczny może stosować przemoc, może stosować środki przymusu bezpośredniego, na przykład używając broni gładkolufowej czy broni palnej. I co jest bardzo ważne, że w momencie wprowadzenia stanu wyjątkowego ustawodawca nie zmienił ustawy w zakresie przymusu bezpośredniego. Co to powodowało? Że funkcjonariusze publiczni, którzy wykonywali swoje czynności służbowe w trakcie działań związanych z ochroną granicy, musieli stosować przepisy tej ustawy. Czyli ona nie rozszerzała generalnie kompetencji użycia tych, prawda, środków. Teoretycznie, oczywiście ja nie chcę tutaj jakby sugerować, co można było zrobić, ale generalnie jeżeli jest taka sytuacja wyjątkowa jak stan i co tu dużo mówić, to jest forma, te działania, które były podejmowane na granicy, według prawa międzynarodowego jest traktowana jako wojna hybrydowa. Czyli krótko mówiąc, działania pozazbrojne, które ma na celu zdestabilizowanie sytuacji w danym kraju. I niestety tutaj ta ustawa w pełni funkcjonowała w stanie wyjątkowym. A generalnie więc funkcjonariusze nie byli w żaden sposób zwolnieni ze stosowania tych przepisów. Ale oprócz tego jest też prawo tej Straży Granicznej, gdzie nawet szeregowy strażnik graniczny może odmówić wykonania rozkazu niezgodnego z prawem, a też abstrahując od tego, bo nikt tu nie zaprzecza, że w sytuacji jakiejś zagrożenia wymagającej użycia siły, czy nawet przemocy, jeżeli to jest uzasadnione, no to nikt w tej sprawie nie powinien robić, nawet prokuratura, problemów. Tyle, że na tej granicy zdarzały się przypadki nadużywania agresji, nadużywania przemocy wobec ludzi, którzy nie okazywali sami agresji w stosunku do Straży Granicznej i podporządkowywali się ich poleceniom. I przypuszczam, że Państwo też to badacie. Pan tutaj też nakreślił, w jakiej materii prawnej się poruszaliście. Ja mogę to ocenić jako bałagan prawny. Czyli nie było to proste. Skala problemu łamania tego prawa i w ogóle tego kryzysu na pograniczu ogromna. 21-osobowy zespół śledczy. Sprecyzuję. Zespół jest 5-osobowy, natomiast funkcjonariuszy, którzy realizowali działania w tym zakresie, to jest 21 osób łącznie, prawda, w różnym zakresie, bo tutaj może jeszcze przejdźmy do sedna śledztwa. Tak jak już wspomnieliśmy, tych zdarzeń, gdzie mogła być zastosowana procedura pushbacku, było tysiące. I teraz dziesiątki tysięcy. Można, bo to różnie są statystyki. Po pierwszym roku Straż Graniczna przyznała się do około plus minus 50 tysięcy. Natomiast my musieliśmy przyjąć jakieś kryteria. I ostatecznie na chwilę obecną zbadaliśmy 150 przypadków związanych z pushbackami. Jak w ogóle nasza praca polegała? Przede wszystkim badaliśmy sprawy, które są obecnie na biegu w Polsce, gdzie było podejrzenie bezprawnych działań funkcjonariuszy, czyli w zakresie procedury pushback i nie tylko, bo związanych ze ochroną granicy, jak również badaliśmy sprawy, które już zostały zakończone postanowieniami o umorzeniu i odmowie. I
te 150 zdarzeń, o których wspomniałem, to jest jakby wynika z tych wszystkich materiałów. I ostatecznie, panie redaktorze, zbadaliśmy około 40 spraw, gdzie były postanowienia o umorzeniu i odmowie. Nie zakwestionowaliśmy żadnej ze spraw, z tym, że tam głównie były sprawy związane z nieumyślnym spowodowaniem śmierci. To było masę zdarzeń, gdzie taki typowy, klasyczny przykład. Jest przekroczenie granicy, człowiek w nieokreślonych okolicznościach umiera. Po prawda? której stronie? Po naszej stronie. Po naszej stronie. Oczywiście, no też trudno jest powiedzieć, bo jeżeli ktoś, przypuśćmy, był zgon po stronie, prawda, po drugiej stronie granicy, a mamy rzekę i przypuśćmy ciało mogło przemieścić się, więc też nie jesteśmy w stanie określić gdzie, ale ja mówię tylko o tych sprawach, które badaliśmy, prawda. Czyli ktoś umiera po polskiej tak, stronie. Tak, i to były z reguły ciała odnajdywane w bardzo zaawansowanym stanie rozkładu, no ale oczywiście badaliśmy, czy do śmierci tych osób mogły się Mohamed przyczynić... Sattar Yapr, Irakijczyk, taką sprawę też Państwu zgłaszałem. Jego szczątki zostały odnalezione dość późno. Był w stanie rozkładu. Pomogliśmy też policji ustalić jego dane, imię, nazwisko. Też były badania DNA z rodziną. Ciało zostało przetransportowane do ojczyzny i tam został pochowany. I jest świadek, czyli towarzysz podróży tego zmarłego, który mówił, że ostatni raz przed śmiercią Mohameda widział w aucie Straży Granicznej. Co się z nim później wydarzyło, to już tajemnica. Wiadomo, że odnaleziono tylko ciało. Panie redaktorze, jeżeli w takiej sytuacji, jeżeli jest odnalezione ciało, jeżeli wiemy, że tam Straż Graniczna miała go w swoich rękach, czy tak jak w przypadku innych zaginionych osób, jak Mohamed Sabah, też z Iraku, odnotowane jest, że ostatni raz był widziany przez Straż Graniczną w Bobrownikach i dokonano pushbacku z jego udziałem i po nim ślad się urywa. I jak w takich sytuacjach... Panie rektorze, może żeby jeszcze uporządkować, bo do tych konkretnych przypadków to jeszcze przejdziemy, tylko chciałbym ewentualnie przedstawić Bo pan jeszcze zna te przypadki też? generalny mechanizm, jakie były, tak, bo to jest istotne, bo to, co pan powiedział, to jest pewien schemat powtarzający się. I do czego zmierzam? Mamy te 150 zdarzeń, które my badaliśmy. I na chwilę obecną śledztwo zostało podzielone wątkami. Generalnie w najbardziej zaawansowanym etapie postępowania mieliśmy 24 wątki. Z tym, że wątek to nie jest jedno zdarzenie, bo mogły być tak, że pod jednym wątkiem kryje się kilkadziesiąt zdarzeń. I na chwilę obecną mamy praktycznie rzecz biorąc wątki prowadzone w zakresie 5 wątków z tych 24. I żeby uzmysłowić, przez okres tego jednego roku, bo teraz w kwietniu minął okres od kiedy prokuratura okręgowa w Siedlcach prowadzi to śledztwo, to żeby uzmysłowić, to przesłuchaliśmy ponad 200 świadków. Zgromadziliśmy ogromny materiał dowodowy, który mieści się na chwilę obecną w około 100 tomach. Czyli praktycznie jeden tom to jest 200 kart według naszych regulacji. Czyli praktycznie rzecz biorąc co miesiąc pozyskujemy 200, mówiąc kolokwialnie, dowodów, które się ocenia. Więc materiał dowodowy jest bardzo szeroki, bo mieliśmy nie tylko przesłuchania świadków, czyli pokrzywdzonych, osób, które były z pokrzywdzonymi, członków rodzin, ale funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy wojska, bo przecież wojsko, WOT również brał udział w tym, funkcjonariusze policji, jak również osoby, które pomagały na granicy ze stowarzyszeń fundacji. Zgromadziliśmy materiał dowodowy również w postaci informacji systemów Straży Granicznej. Gromadziliśmy informacje oczywiście z monitoringu, bo też były niektóre zachowania rejestrowane. Zebraliśmy dziesiątki informacji z centralnych organów państwowych, bo z ministerstw żądaliśmy informacji, więc od Rzecznika Praw Obywatelskich, z NIK-u, więc mieliśmy ogrom informacji związanych z tą materią i na bazie tego właśnie to wszystko ocenialiśmy. Dlatego też na chwilę obecną już umorzono 13 wątków. W zakresie 3 wątków złożono zażalenia. Jedno zażalenie sąd już rozpoznał, utrzymując w mocy. Które? To było zażalenie związane z
podejrzeniem bezprawnego nieprzyjęcia wniosku o pomoc prawną, bo bardzo jest ważna rzecz, że generalnie tutaj ta nasza ocena zachowania to dotyczyła nie tylko tej sfery związanej z przekraczaniem granicy, ale również z samą procedurą, czyli z tym, czy Straż Graniczna przyjmowała wnioski o ochronę, bo miała ku temu obowiązek wynikający z przepisów. Więc to też również badaliśmy i między innymi taką informacją, która była bazą do weryfikowania w tym zakresie, były sprawy rozstrzygane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny bądź Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdza na przykład bezzasadność zatrzymania. Bo tam na to decyzję postanowienia, bo to konkretnie postanowienie, służyły środki odwołania do sądów i sądy często stwierdzały bezpodstawność tego zatrzymania, całej tej procedury w tym konkretnym przypadku i każdy tych przypadek, gdzie sądy administracyjne stwierdzały taką bezprawność, my badaliśmy. Tylko jest bardzo ważna rzecz. Podczas tej krótkiej przerwy chciałbym podziękować moim patronkom i patronom. To dzięki Wam mogłem zrealizować tę rozmowę z prokuratorem z prokuratury w Siedlcach. Mogłem dojechać, mogłem nagrać, mogłem zaopatrzyć się w niezbędny sprzęt do produkcji telewizyjnej, mogłem też tę rozmowę zmontować. W 100% mogłem poświęcić swój czas na produkcję właśnie tego nagrania. Dziękuję Wam z całego serca. Jeżeli chcecie poznać pełną listę moich patronek i patronów, oglądajcie to wideo do końca. Być może również zechcecie dołączyć do tego grona. Zapraszam Was na stronę patronite.pl/Czaban robi raban. Możecie również mnie wspierać jednorazowo na portalach subpi.pl, a także na portalu Buy Coffee. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie tego nagrania. A teraz wracamy do rozmowy. To, że sąd administracyjny stwierdził naruszenie konkretnych przepisów administracyjnych, nie jest równoznaczne z tym, że zaistniało przestępstwo. Bo przestępstwo urzędnicze jest stypizowane w artykułie 231 Kodeksu Karnego i mówi o tym, kto przekroczył bądź nie dopełnił obowiązków. I dlatego też nie każde naruszenie przepisów prawa administracyjnego, jakiegokolwiek, jest z automatu przestępstwem. Trzeba to w danym konkretnym przypadku badać. Dlatego Czyli też strażnicy graniczni, którzy brali udział w pushbacku, o którym później sąd administracyjny powiedział, że to był nielegalny pushback, sami strażnicy, którzy dokonywali tych działań, byli niewinni. Znaczy, nie użyłbym sformułowania niewinni, bo niewinność dotyczy sfery prawa karnego, prawda? Natomiast Nie poniosą odpowiedzialności. ale dlaczego? Bo bardzo często były wątpliwości w interpretacji przepisów. Czy to jest zatrzymanie, prawda, w rozumieniu przepisów, czy to jest inny akt administracji, prawda? Dlatego, bo my zapoznawaliśmy się z tymi decyzjami sądu, więc niekiedy naprawdę były wątpliwości w stosowaniu przepisów. Dlatego, no oczywiście sąd miał prawo do takiej oceny, ale tak jak mówię, funkcjonariusze działali w specyficznych warunkach. Było rozporządzenie, które mieli obowiązek wykonywać, prawda? Ale wracamy do Jednocześnie, panie redaktorze, prawa. że jeżeli pozwoli pan, jednocześnie mamy te dodatkowe akty prawne, o których mówiłem. Więc bardzo często ci funkcjonariusze, którzy realizowali to, nawet nie mieli świadomości tego, jak szeroki zakres jest materii, którą oni teoretycznie powinni znać, prawda? Jak każdy funkcjonariusz. Ale to ja mówię, my jako prokuratorzy nie badaliśmy sfery administracyjnej, prawda? Po drugie, bardzo często były takie sytuacje, że na przykład osoba pokrzywdzona, która nielegalnie przekraczała, to taki schemat był, więc to też jest istotne, żeby tutaj pewne rzeczy zrozumieć,
która przekraczała granicę, twierdziła, że zgłaszała taki wniosek. Bardzo często były to wnioski w formie ustnej, prawda? Natomiast przesłuchiwani na przykład funkcjonariusze twierdzili, że nie było takiego składanego wniosku. Niespodzianka. I dlatego były rozbieżności w zakresie tego, czy faktycznie I komu wtedy zgłoszono. śledczy dawali wiarę? Nie, ale to jest jeszcze dojdę do końca tutaj, żeby ten konkretny przypadek opisać, bo on był taki powtarzający się. I teraz, jak my już badaliśmy tę sprawę, to z reguły pokrzywdzony był niedostępny. On wyjeżdżał, nie było żadnego z nim kontaktu i jedyną osobą, która posiadała jakieś większe szczegóły, no to był pełnomocnik. I pełnomocnik na przykład skarżąc decyzję opisywał jakieś fakty, że złożono wniosek i tak dalej, z tym, że nie ma na to innych dowodów niż twierdzenie pełnomocnika w piśmie. A według orzecznictwa sądowego... Nie było zdjęć, nie było nagrań? Z reguły nie było. Z reguły nie było. Bo niekiedy bywały sytuacje takie, że były przypadki bardzo dobrze udokumentowane, prawda? I na przykład jak Straż Graniczna przygotowywała pisma do sądu, bo Straż Graniczna też była stroną, przygotowała, to bardzo często odnosiła się do tych zarzutów, prawda? Bardzo często dołączała materiały, ale to były różne przypadki. I według orzecznictwa sądowego nie jest dowodem to, co napisze pełnomocnik. I to też jest nie tylko w kontekście składania tych wniosków, ale też był problem w tych przypadkach, kiedy na przykład pokrzywdzony twierdził, że używano wobec niego przymusu bezpośredniego, gdzie według pokrzywdzonych byli bici przez funkcjonariuszy, bądź ewentualnie stosowano inne środki przymusu. To był podobny problem, ponieważ z reguły my, jako prokuratorzy, wykonując czynności, już nie mogliśmy tej osoby przesłuchać. Ja powiem w ten sposób. W naszym śledztwie ujawniliśmy 55 pokrzywdzonych z imienia i nazwiska, prawda? Którzy mówili, że byli pobici. Nie, powolutku. Których mamy zidentyfikowanych po imieniu i po nazwisku. Bo bardzo wiele było zdarzeń, gdzie mieliśmy po prostu osoby NN-ki, prawda? Czyli krótko mówiąc, obywatele Afganistanu, obywatele Syrii, obywatele Iraku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą jakby pan redaktor chciał się dopytać w zakresie, jaki był spektrum nacji, to też mogę spokojnie panu przedstawić, państwu, bo też tutaj też... To powiedzmy. Przede wszystkim to były osoby, mówię o tych wszystkich wątkach, które my badaliśmy, prawda, no bo tak jak mówię, tych wątków było, tych pushbacków było tysiące, ale których my badaliśmy, to przede wszystkim to byli uchodźcy, cudzoziemcy z tych stref, gdzie były działania wojenne, prawda, czyli krótko mówiąc, przede wszystkim Syria, Irak, oczywiście również mamy Sudan, Sudan Północny, Południowy, Etiopię, Erytreę, Afganistan, ale też byli uchodźcy z krajów, gdzie formalnie nie ma działań zbrojnych, na przykład Egipt, prawda, Pakistan, więc no, spektrum był bardzo duże, ale największa grupa osób to byli obywatele Syrii. I co? Czyli można mówić, że największą grupą tych ludzi, którzy pojawiali się na pograniczu cudzoziemców, to byli uchodźcy. Tak, tak. Uchodźcy wojenni. I co też ciekawe, to nie byli generalnie ludzie ubodzy. Nawet jeżeli chodzi o tę ocenę w tych krajach, bo też mieliśmy świadomość tego, że z reguły, bo na przykład jak były zabezpieczane ciała osób, które zginęły, prawda, w trakcie tego przekraczania granicy, no, mogliśmy przekonać się, jak wyglądała cała droga takiej osoby z miejsca zamieszkania tutaj do nas, do tego krytycznego miejsca, gdzie z reguły odnajdowaliśmy ciało. I z reguły to były takie przypadki, że całe społeczności zrzucały się, żeby dana osoba mogła przejść. I też co ciekawa rzecz, że... Sprzedawali majątki, tak, rodzina mieszkająca na zachodzie tak. ciułała pieniądze, żeby... I też bardzo często byli wjazd. to ludzie wykształceni, z wyższym wykształceniem, lekarze, inżynierowie, więc to nie jest tak, że cudzoziemca to z reguły był taki prosty człowiek gdzieś tam z prowincji. Więc tutaj, no, tak to wyglądało.
Dziękuję panie prokuratorze w ogóle tak po ludzku za te słowa, za to, że pan mówi to, co udało się wam ustalić, bo no niestety sam będąc zaangażowany w tę pomoc humanitarną, informując o tym, no to mnóstwo szyderstw słyszeliśmy na temat tych ludzi, o których pan mówi. Oczywiście wielu z nich, jak chociażby z Somalii czy też z Erytrei, sami przyznawali się, że na przykład są, nie wiem, mechanikami samochodowymi czy tam elektrykami. Niektórzy wykonywali jakieś u siebie prostsze prace, ale też, tak jak pan tutaj zauważa, zwłaszcza wśród Syryjczyków, wiele osób było wykształconych. Kolegi dawał schronienie sędziemu nawet, syryjskiemu. I to byli uchodźcy. Więc tutaj może wróćmy teraz do tych 50 tam mniej więcej, 5 osób poszkodowanych. I teraz sytuacja wygląda w ten sposób. Tu był pewien taki mechanizm, że nie mogliśmy skontaktować się z tym pokrzywdzonym, ponieważ on z reguły wyjechał albo od razu, prawda, nie przechodząc ośrodka dla uchodźców, prawda, poza granicę i ślad się z nim urywał, albo była sytuacja taka, że był przez moment i też wybywał z tego ośrodka, bo co ciekawe, ogromna większość tych ludzi, którzy czy oficjalnie składali wnioski o ochronę, oni deklarowali miejsce pobytu finalnego Niemcy albo inne kraje No tam, zachodnie. gdzie kogoś mieli z rodziny. Tak. No też, bo to też jest... Holandia, pewnie Wielka Brytania. Bo są tam środowiska na przykład skupisk obywateli z Syrii. Do kogoś, albo do kogoś z rodziny. Tak. Więc mieliśmy problem właśnie z przesłuchaniem. W niektórych przypadkach, kilka przypadków mieliśmy, gdzie udało nam się tych pokrzywdzonych za granicą, przesłuchać. nawet w Niemczech. Tak, ale też dlatego tu był główny problem, że my jako prokuratorzy praktycznie nie mieliśmy możliwości wykonać czynności procesowych z wszystkimi pokrzywdzonymi. I teraz co jest bardzo ważne, że z reguły zostawały nam osoby postronne, czyli krótko mówiąc, które słyszały o danym zdarzeniu. Czyli na przykład słyszały, że ktoś był bity, prawda? Więc tu był po prostu problem. Dlaczego? Ponieważ świadek zasłyszenia według orzecznictwa sądowego to jest mało wartościowy dowód. To jest ewentualnie poszlaka na dane zdarzenie. Bardzo ważne też było to, że pokrzywdzeni bardzo lakonicznie opisywali zdarzenie. Na przykład byli bici, prawda? Ale w jaki sposób? Gdzie? Przez kogo? Kolejną rzeczą to jest to, że funkcjonariusze, którzy generalnie brali udział w tych zdarzeniach, byli zamaskowani. Ale to też oczywiście wynikało z specyfiki tych działań, ponieważ oczywiście to nie jest żadną nowością, że w jakimś zakresie tym funkcjonariuszom groziło niebezpieczeństwo. Bo owszem, mamy informację, że głównie przemytem tych osób zajmowały się grupy przestępcze, ale te grupy przestępcze miały albo oficjalne, częściowe, całkowite wsparcie w działaniach służb specjalnych, oczywiście za wschodniej granicy. Tak, ale dlatego to wszystko jest takie płynne, bo z jednej strony, tak jak Pan mówi, należało zadbać o bezpieczeństwo, tak, mówię funkcjonariuszy, a z drugiej strony, sam znam przypadek, który zgłosiłem też Państwu, gdzie w placówce Straży Granicznej, gdzie ludzie byli, ci, którzy tam się znaleźli, cudzoziemcy maltretowani, poddawani agresji fizycznej i wtedy strażnik nakładał maskę, żeby po prostu nie dać się rozpoznać i nie być pociągniętym do odpowiedzialności. Przecież ja nawet też będąc w lesie, będąc zatrzymywanym przez funkcjonariuszy, którzy wiedzieli, kim jestem, specjalnie zakładali maski po to, żeby później nie mógł ich zidentyfikować i też pociągnąć do odpowiedzialności w związku z tym, co gdzieś tam robili. Tak jak Państwo, prokuratorzy śledczy, znaleźli się tutaj w takiej nieoczywistej i trudnej sytuacji prawnej z tymi dowodami, tak samo ludzie w lesie mieli problem z dokumentowaniem tego wszystkiego
Ja tylko tutaj przypomnę taką historię krótko, gdzie patrol Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego na poszukiwaniach zgłoszonych policji spotkał strażników granicznych, którzy wystrzelili w ich kierunku i nie przyznawali się do tego strażnicy, tylko dzięki temu, że sam też z doświadczenia, jak prosiłem, noście te kamerki nasobne, i na tej kamerce nasobnej, która akurat była włączona, nagrał się ten moment tego strzału. Więc tutaj chaos na tym pograniczu, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, z jednej i z drugiej strony funkcjonariusze też zamaskowani, broniący granicy, ale też czasami, może częściej, rzadziej, nadużywający przemocy, ludzie w niekontrolowany sposób przechodzący, często nierejestrowani, gdzieś poza systemem, a później wszystko trafia do państwa i ogarnijcie to. Jeszcze chciałbym powiedzieć jedną bardzo istotną rzecz, że oceniając te wszystkie zdarzenia, trzeba mieć na uwadze jedno, że bardzo często Straż Graniczna współpracowała ze stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się pomocą. Więc nie można postawić, na wyrost powiedziane? Nie można postawić tezy, że to są środowiska wrogie wobec siebie. Ja mówię... Czasami nie, oczywiście. Oczywiście, bo tak. Panie redaktorze, według danych naszych w tej chwili jest 21 stowarzyszeń, fundacji, które generalnie w zakresie swoim statutowym mają pomoc cudzoziemcom, obcokrajowcom. Z czego pewna grupa jest aktywna w większym lub mniejszym stopniu. Oczywiście były przypadki, że była jakaś, prawda, konflikt na granicy, no ale to trzeba podkreślić, ten cały kontekst. Znaczy nie, po prostu zwyczajnie, jak zagrożenie, cudzoziemcach, noc, prawda, mamy... Nie, czasami było tak, panie prokuratorze, że zwyczajnie aktywiści, ratownicy humanitarni, przekazując Straży Granicznej ludzi, słyszeli, że wspierają białoruski reżim, że przemytników, więc to tylko zależy od osób, ale faktycznie trzeba zaznaczyć, że w wielu przypadkach wielu strażników granicznych chociażby dzwoniło też i do mnie z prośbą o pomoc w przewiezieniu ludzi do ośrodka otwartego w Białej Podlaskiej, czy taka Fundacja Dialog, która w Białymstoku daje miejsce noclegowe. Jeszcze, panie redaktorze, jeszcze jedną rzecz chciałbym podkreślić, że te raporty, które były przygotowywane przez fundacje, stowarzyszenia, miały jeden generalny mankament w kontekście naszej pracy prokuratorskiej, bo te raporty i osoby, które przygotowywały, nie gromadziły danych co do tych osób objętych pushbackiem. Nie gromadziły danych. I oczywiście my wiemy dlaczego, ponieważ jest ustawa o ochronie, wie pan, o zbieraniu danych osobowych i te fundacje generalnie nie mają statutu podmiotu, który może gromadzić. I co to powodowało? Że na przykład jeżeli były opisywane zdarzenia w raporcie, gdzie na przykład ewidentnie z opisu wynikało, że bezprawnie funkcjonariusze używali przemocy bądź innych środków przymusu bezpośredniego, nie mogliśmy nic z tym zrobić, ponieważ zwracaliśmy się do dowodów, fundacji, nawet nie mogliśmy przesłuchać osoby, które pomagały, bo fundacje i stowarzyszenia udzielały informacji, że nie gromadzimy danych, także nie dokumentujemy każdego przypadku w kontekście osób, które pomagały, więc nawet nie mogliśmy... A ja z drugiej strony tylko chcę powiedzieć, żeby też i widzowie, i pan jako prokurator też zrozumiał środowisko aktywistyczne. Mieliśmy taką rzeczywistość, gdzie były represje stosowane wobec ratowników humanitarnych, gdzie są nawet zarzuty, tak, dla tych, którzy udzielali pomocy. I podstawową zasadą w ratowaniu i w udzielaniu takiej pomocy to jest życie, ocalenie czyjeś, a już to, żeby ktoś się zgodził zeznawać przed śledczymi, to wymagało dodatkowych rozmów, dodatkowego zaangażowania i podejmowania decyzji. Bezpieczeństwo przede wszystkim człowieka i ocalenie jego życia. Dlatego nie każdy się godził, ale
Mi osobiście udało się porozmawiać i z pokrzywdzonymi, i czasami ze świadkami, którzy godzili się i mieli świadomość, że ktoś z państwa się do nich zgłosił. Tak. Jeszcze kolejną problemem na przykład było dla nas, że na przykład posiadaliśmy wiedzę, iż dany pełnomocnik, adwokat czy radca prawny może mieć dane tej osoby, prawda, pokrzywdzonej, ale niestety nie mogliśmy uzyskać od nich informacji. Czyli krótko mówiąc, zwracaliśmy się o dane i pozostawało to bez odzewu. Prawdopodobnie wynikało to z tego, że jest ustawa o adwokaturze, prawda, i o radcach prawnych. I te sfery w zakresie prowadzenia spraw tych osób są objęte tą tajemnicą. I generalnie stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej jest takie, że każde działania, gdzie uczestniczył na przykład adwokat czy radca prawny w sferze pełnomocnictwa, są objęte tajemnicą. I niestety tu też była ta bariera, bo my jako prokuratorzy nie mogliśmy namawiać do złamania prawa, do ujawnienia tajemnicy, między innymi poprzez podanie danych tego pokrzywdzonego. Więc widzi Pan, Panie redaktorze, że nie dość, że mamy tutaj obfitość tych aktów prawnych, które różnie regulują daną materię, to jeszcze mamy wiele takich zagadnień kontrowersyjnych, które dotyczą samego gromadzenia i procedury tutaj Kodeksu Postępowania Karnego. Ja zauważyłem, że w tych sprawach, które na przykład ja osobiście badałem, bo ja jako kierownik zespołu badałem te sprawy umorzone, gdzie były decyzje o umorzeniu bądź o odmowie, to tam nawet był problemem z identyfikacją danej osoby. Czyli jednym słowem mieliśmy dokument danej osoby, z reguły jakoś zniszczony, i żeby potwierdzić tożsamość tej osoby... Mówi Pan o zmarłej osobie? Tak, oczywiście. A to tak. I to bywały sytuacje naprawdę wyjątkowe, że ambasada na przykład Afganistanu, czy ambasada Syrii nam odpowiadała prokuraturze, ewentualnie Straży Granicznej bądź Policji. Więc nawet na poziomie potwierdzenia danych tożsamości danej osoby był problem. Niestety. I Państwo mieliście przez to też ręce związane, bo ja też współpracując z policjantem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wiedząc jak te ambasady się zachowują, to najpierw staraliśmy się odnaleźć rodzinę. Tak. I jeżeli rodzina po weryfikacji zdjęcia już widziała, że to może być ktoś bliski, jeżeli udało się, a w kilku przypadkach udało się pozyskać zgodnie z procedurami próbki DNA i później to zostawić w Polsce, to wtedy można było obejść tę ambasadę. Panie redaktorze, ja mogę Panu przedstawić taki mechanizm generalnie, jak ta informacja krążyła odnośnie danego zdarzenia. Przypominam, że to wideo powstało dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Bez nich byłoby to niemożliwe. Dlatego dziękuję Wam wszystkim serdecznie, wszystkim tym, którzy jesteście ze mną i wspieracie mnie na stronie patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Możesz mnie również wspierać wirtualną kawą na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie tego filmu. A będąc ze mną do końca podczas tego odcinka, poznasz również tych, którzy mnie wspierają. Wracamy do rozmowy. Typowy schemat. Przekracza grupa kilku osób granicę. Przemieszcza się w terenie leśnym. Z reguły oni zapłacili za to, żeby dostać się do Europy Zachodniej. Czekają na samochód przemytniczy. I z reguły, jeżeli wszyscy są zdrowi, nie ma problemu. Ale jeżeli jest ktoś chory, zostawiają tę osobę z inną osobą, która przekraczała, która jest zdrowa. Pozostałe osoby odjeżdżają samochodem. Taki schemat był bardzo często. I nie wiadomo dlaczego, ale ta osoba ostatecznie zostaje pozostawiona sama na pastwę losu. Ale tu się zatrzymam, bo tu trzeba... Ale tylko mówię o kilku wariantach, prawda? Ale tutaj trzeba się zatrzymać, bo taki przypadek, Mahlet Kassa pod Hajnówką, czy Mohamed Yassin pod Czeremchą, gdzie była grupa, gdzie była osoba chora, wymagająca pomocy i jest decyzja, że część grupy idzie dalej,
ale zostaje czy brat, czy przyjaciel przy chorej osobie i czy ten brat, czy ten przyjaciel wychodził, tak jak było identycznie w przypadku i Mahlet Kasy, i Mohameda Yassina, wychodzi z lasu, podchodzi do najbliższego patrolu, czy to wojska, czy Straży Granicznej, wskazuje lokalizację i prosi o pomoc. Jest zgłaszający zabierany do placówki Straży Granicznej, wyrzucany na Białoruś, a z pomocą nikt nie idzie. I to też muszą widzowie wiedzieć, bo niestety wiceminister Maciej Duszczyk też, mówiąc o jakimś przypadku śmierci, właśnie w taki suchy sposób mówi, pokazując, że ci ludzie, którzy zostawili, są bez serca, tak jakby i nie przejmują się losem, umarł to umarł. To nieprawda. Oni, co więcej, jeżeli są wyrzuceni na Białoruś, a tak było w przypadku Jemeńczyka Ahmeda al-Shawafiego, który zmarł, grupa poinformowała Syryjczyków, poinformowała wojsko czy też Straż Graniczną. Nikt im nie dał wiary, zostali wyrzuceni na Białoruś, trup pozostał w puszczy i oni z płaczem, z błaganiem szukali ludzi w Polsce takich jak ja, żeby pójść po ciało, bo służby tego nie zrobiły. Także tutaj też trzeba zaznaczyć, że oni są tak samo wrażliwi. Panie redaktorze, ma Pan rację, że takie zdarzenia pojawiały się, prawda? Natomiast ja tylko Panu odtwarzam, jak pozyskaliśmy te informacje. I wówczas z reguły bywało tak, że nawet nie mogliśmy dotrzeć do tej osoby, która przekraczała w tej grupie, do tej, która została przy denacie, prawda? I dopiero na przykład mieliśmy informację od osoby najbliższej. A może Pan powiedzieć jakiś konkretny przypadek? Od osoby najbliższej mniej więcej była informacja, jak ten przebieg zdarzeń Ale w jakim przypadku wyglądał. konkretnie Pan mówi? Może Pan powiedzieć? Wie pan, przynajmniej imię, datę. Nie, Panie rektorze, ja nie będę tutaj operował szczegółami, bo ja znam te przypadki. Znaczy, ja coś Panu powiem, że my badaliśmy wiele zdarzeń, które są bardzo podobne. Gdzie są podobne bądź nawet identyczne. Więc no tutaj trudno jest podawać... No, też pierwsza ofiara śmiertelna, Ahmed z Kurdystanu, gdzie sam minister Kamiński opowiadał, jak jego trzyosobowa grupa, w której był, była przerzucana z jednej na drugą stronę kilkakrotnie i ostatecznie pod Frąckami zmarł z wycieńczenia. Przy nim było dwóch braci, którzy przeżyli. Nie byli braćmi Ahmeda, ale lekarze, którzy przyjechali na miejsce, medycy, żeby potwierdzić zgon na miejscu, odnieśli wrażenie, widząc rozebranego zmarłego, jak się później okazało, on pod wpływem hipotermii zrzucał z siebie ubrania, ale ekipa medyków myślała, widząc to, co zobaczyli, że ci, którzy byli z nim w grupie, ze zmarłego zdarli ubrania, poszli z tymi ubraniami, a jego zostawili tak na śmierć. Tak, bo ja rozmawiałem też z tymi medykami. Nie każdy umiał dobrze też zdiagnozować sytuację, a ci bracia z nim byli do końca. Więc to są różne dramaty. A jeżeli Pan mógłby powiedzieć, jaki był taki przypadek, że ktoś został pozostawiony sam sobie, to by było też ciekawe. Okej. Mechanizm śmierci. Jeżeli możemy powiedzieć o konkretnych przypadkach, tych, które zostały umorzone. Ja też, żeby była jasność, z Panem się umówiłem, że Pan też sam ma swoje sprawy, które Pan bezpośrednio prowadzi. Nie ma Pan dokładnej wiedzy o tym, co robią ludzie w Pana zespole, no bo to jest ogrom wiedzy. Ale jeżeli moglibyśmy się skupić na jakichś przypadkach, bo Pan powiedział o 13 umorzonych sprawach. I wśród tych 13 umorzonych spraw są też te, które ja zgłaszałem, takie jak znęcanie się nad grupą między innymi Afgańczyków, tam byli też Afgańczycy, przez polskich mundurowych, czy Syryjczyk postrzelony gumową kulą i ranny wyrzucony na białoruską stronę, gdzie świadek też był w Polsce, czy przypadek Mahlet Kasy. Te sprawy zostały umorzone. Z Panem, tak umawiając się na tę rozmowę, mówiliśmy o między innymi tym Syryjczyku postrzelonym, który ostatecznie był w Polsce i został przekazany do Państwa dyspozycji, gdzie mogliście Państwo z nim bezpośrednio porozmawiać. Były dowody w postaci nagrań, blizn i Państwo potwierdziliście, że on został postrzelony gumową kulą przez strażnika granicznego pod Hajnówką, że to się wydarzyło, że
ten poszkodowany powiedział prawdę i sprawa została umorzona. I ja, no mówię, jak to jest możliwe, że ranny człowiek zamiast do szpitala trafia do białoruskiego lasu za płot i ten, który doprowadził do tego, że nie zawiózł go do szpitala, a za ten płot pozostaje bez winy. Panie redaktorze, powiem w ten sposób, że prokurator, wydając decyzję, prawdopodobnie domyślam się, że ten Syryjczyk, o którym Pan mówi, postrzelonym kulą, to jest jedna z decyzji o umorzeniu, ponieważ z Pana zawiadomienia to było. Przygotowując się generalnie do naszego spotkania, prześledziłem. To podejmuje decyzję na podstawie kompletnego materiału dowodowego i bardzo obszernego. To znaczy, że, tak jak już wspomniałem wcześniej, z reguły i ten przypadek tego postrzelonego Syryjczyka, to są przede wszystkim materiały zgromadzone przez Straż Graniczną w zakresie daty przekroczenia, innych tych działań podejmowanych, prawda, wobec tych osób nielegalnie przekraczających granicę. Są osoby przesłuchiwane, które mogą mieć wiedzę w tym zakresie, czyli na przykład jakieś osoby, prawda, z tej grupy, która przekraczała. No i oczywiście mamy też informacje i przesłuchania funkcjonariuszy, którzy w tamtym okresie czasu mogli brać udział w tych zdarzeniach. Konkretnie w tym przypadku chodzi o użycie właśnie tych środków przymusu bezpośredniego. Znaczy tutaj jedną kwestią teraz jest bardzo ważna rzecz, panie redaktorze, że prokurator, badając, musi w jakiś sposób odtworzyć stan faktyczny. Bo też nie mogę tutaj schodzić na poziom detali, oceny, prawda, dowodów, ponieważ... Panie prokuratorze, bo jedną sprawą jest użycie tej broni i oddania strzału i tam były wersje takie, że strażnik mówił, że ostrzegał ten no właśnie. ale to jest jedna sprawa. I ja nie o to pytam. Ja pytam o to, że po wystrzeleniu tej gumowej kuli ranny Syryjczyk z poważnymi obrażeniami tutaj w okolicach serca z lewej strony, zwijający się z bólu, nie jest przetransportowany do szpitala, tylko do zapłotu. No tak. I tylko, o to pytam, o ten transport no rannego. właśnie, tylko że Pan, panie redaktorze, stawia tezę taką jednoznaczną w zakresie przebiegu zdarzeń, ale prawda? Natomiast ja, zapoznając się, prawda, z tą decyzją, to zauważyłem, że prokurator wziął pod uwagę te wszystkie okoliczności i faktycznie nie jest tam kwestionowane użycie, prawda, broni gładkolufowej wobec tego obywatela. Natomiast prokurator ocenił, że funkcjonariusze Straży Granicznej, używając środków przymusu bezpośredniego, prawda, mieli prawo do użycia tego wedle tej ustawy, o której mówiłem. I mieli prawo rannego wywieźć? Nie, to już jest kwestia związana z okolicznościami faktycznymi, które ja tutaj nie będę, niestety nie mogę odnosić się do każdego elementu stanu faktycznego, bo mówię, bo nie wszystkie elementy są w sposób jednoznaczny. Znaczy, ja wiem, że Pan może dokładnie tej sprawy, nie wiem, tam nie prowadził, nie badał, no ale jest nagranie filmowe leżącego rannego człowieka. Mamy później tego człowieka po stronie białoruskiej. Mamy go tutaj. Państwo potwierdzili. Prokurator potwierdził użycie broni wobec tego Syryjczyka. Czyli wszystko się zgadza. Ten Syryjczyk już po polskiej stronie cały czas miał tutaj bliznę po tej ranie. Czyli można było to nawet zbadać medycznie. Potwierdzić, że faktycznie był ranny w tym miejscu i to dopasować do tej kuli użytej, do wszystkiego. I jedną sprawą jest użycie tej broni, czy było zasadne, czy nie. To jest, ale nie o to pytam, bo to rzeczywiście słowo przeciwko słowu. Ale faktem jest to, że ranny człowiek nie trafił do szpitala, a trafił za płot. I nie ma winy. Panie redaktorze, ja jako prokurator nie mam żadnych wątpliwości, że gdyby funkcjonariusz publiczny posiadał informację o tym, że stan zdrowia osoby objętej pushbackiem zagraża
stwarza zagrożenie dla jego życia lub zdrowia na zasadzie takiej, że może po prostu ta osoba umrzeć, prawda? I jeżeli dokonuje, prawda, takich działań przy świadomości, że taki jest stan zdrowia, to może być kwalifikowane jako przestępstwo. Tylko wie pan, tylko cały czas, bo tu nie mamy wątpliwości, że jeżeli jest określone zachowanie, jest potwierdzone w sposób ewidentny, bo na tym rzecz polega, że prokurator musi zgromadzić, żeby kogoś oskarżyć, materiał dowodowy, który nie budzi żadnych wątpliwości, prawda? No, wydawałoby się, że tutaj panie redaktorze, były wszystkie dowody. Prokurator według ustawy o prokuraturze ma prawo do swobodnej oceny materiału dowodowego. Ta ocena jest weryfikowana. To znaczy, jeżeli jest podjęta decyzja, strona może tę decyzję zaskarżyć i tak dalej. Też tutaj trzeba też trzeba zaznaczyć, panie prokuratorze, z tymi odwołaniami, że tak jak państwo macie później problem ze znalezieniem tych świadków, z przesłuchaniem, a nawet jak oni są, to nie znają tych zawiłości prawnych, nie mają często odwagi walczyć o swoje i po prostu to upada. Tym bardziej po prostu państwa zespół, no uważam, że tutaj to nie jest tak, jak normalnie gdyby sprawa dotyczyła Polaków świadomych, mających adwokatów, rozumiejących dokładnie to, co się wokół nich dzieje. Tutaj doprowadzenie do przesłuchania człowieka, ja też Syryjczyka, który zgłosił torturowanie go w placówce Straży Granicznej. Gdy go prowadziłem na przesłuchanie, on widząc człowieka w mundurze, widząc strażników granicznych, on się bał o swoje życie. I trzeba było wiele wysiłku włożyć, żeby mu wytłumaczyć, że nic mu nie grozi, że może bezpiecznie złożyć zeznania. I nie spotka go za to jakaś konsekwencja, bo on się bał zemsty tych, którzy mu wcześniej dokuczali. To jeszcze powiem panu, panie redaktorze, jedną rzecz, że jeżeli były przesłuchania tych osób pokrzywdzonych, my pouczaliśmy ich o treści artykułu 183 Kodeksu Postępowania Karnego. Co ten artykuł stanowi? Że osoba może odmówić złożenia zeznań, może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeżeli grozi mu odpowiedzialność karna. Ale też i bezpieczeństwo. I z reguły tym osobom groziła odpowiedzialność karna za nielegalne przekraczanie granicy. I tutaj jest kolejny problem, tak jak sygnalizowałem, właśnie tej sytuacji, że my jako zespół nie zajmowaliśmy się tymi nielegalnymi przekroczeniami granicy w kontekście kodeksu karnego, ponieważ nasz przedmiot był zupełnie inny. Czyli nie ścigaliśmy osoby, które nielegalnie przekroczyły, ale musieliśmy uprzedzać ich odpowiedzialności. Dlatego też te osoby też miały taką świadomość generalnie, że przekroczenie nielegalnie granicy, prawda, unijnej, tak, oni się boją mówić o tym, co ich spotkało. Grozi im odpowiedzialność karna, więc w tym jest problem. Rozmawiałem z Etiopką, która jest po stronie białoruskiej, która po stronie białoruskiej została zgwałcona i spędziła 3 dni w szpitalu i tam będąc na Białorusi bała się powiedzieć, zgłosić gwałt, bo sama w rozmowie ze mną powiedziała, bo ja tutaj nielegalnie próbowałam przekroczyć granicę i boję się, że mnie za to spotkają konsekwencje, dlatego nie zgłoszę nikomu tego gwałtu. Tak. Więc to są dramatyczne... To są dramaty. To są dramaty w wielu aspektach, ale my prowadząc to śledztwo braliśmy pod uwagę wszystko. Wszystkie te elementy. Mieliście jakichś psychologów w zespole do takich przesłuchań? Nie. Tutaj, żeby przesłuchiwać kogoś w obecności psychologa, muszą być spełnione przesłanki ku temu wynikające z kodeksu postępowania karnego, prawda? Natomiast, czyli na przykład, że były wątpliwości co do tego, czy ktoś dobrze odtwarza fakty i tak dalej, i tak dalej. No nie można kogoś przesłuchiwać w obecności psychologa z automatu, bo no to byłoby działanie poza prawem, prawda? Muszą być spełnione ku temu przesłanki. Bo tak jak mówię, my badaliśmy pewien wycinek rzeczywistości i to tak musiało na tym polegać, bo postępowania karne muszą mieć swoją dynamikę i musi mieć postępowanie swój początek i koniec.
też trzeba podchodzić zdroworozsądkowo, bo oczywiście było tych tysiące zdarzeń, ale też zdarzeń, które my mogliśmy oceniać, było zdecydowanie mniej. Ale do czego zmierzam? Że w tych zdarzeniach bardzo często te osoby dysponowały podmiotami profesjonalnymi w postaci obrońców czy radców prawnych, którzy świadczyli im usługi pro bono, z tego co wiemy. Tych obrońców nie jest zbyt wielu. Mnóstwo mają spraw na głowie i to też, to wszystko jest takie prowizoryczne. Tak, dlatego no, to są konkretne problemy, ale panie redaktorze, bo żeby nie był wydźwięk taki, że tutaj prokurator w jakiś sposób kogokolwiek chroni. My obiektywnie podchodziliśmy do zdarzenia. Po prostu przyjęliśmy prostą zasadę, że jeżeli dowody są niezbite, będziemy przedstawiać zarzuty i będziemy oskarżać osoby, które złamały prawo. I to nie było dla nas żadnego znaczenia, czy ktoś jest funkcjonariuszem Straży Granicznej, Policji. Po prostu to nas nie interesowało. Nas nie interesowała nacja, kolor skóry, czy ktoś jest funkcjonariuszem, czy nie. Tylko badaliśmy, czy w związku z przedmiotem śledztwa ktoś popełni przestępstwo. Jeżeli popełni przestępstwo, zgromadzenie materiału, żeby przedstawić zarzuty. Materiały dowodowe. Tak, oczywiście. I zgromadzić taki materiał dowodowy, żeby obronił się w sądzie. Bo to jest bardzo ważna też rzecz, że przedstawienie bezzasadne zarzutów funkcjonariusza publicznego jest to de facto śmierć cywilna dla niego, ponieważ taki funkcjonariusz z automatu zawieszany w czynnościach, więc tutaj trzeba to wszystko ważyć. I materiał dowodowy analizowaliśmy i w kilku przypadkach materiał dowodowy dał podstawy do tego, żeby przedstawić zarzuty funkcjonariuszom Straży Granicznej. Dziennikarskie śledztwa, przygotowywanie rozmów, podcastów, reportaży, relacji, programów na żywo. To zajęcie jest bardzo czasochłonne, a także kosztowne. Mogę jednak to robić, mogę weryfikować informacje, docierać do źródeł. Mogę poświęcać w 100% swój czas na publikowanie wiarygodnych materiałów, na które powołują się później także ogólnopolskie, a czasami nawet międzynarodowe media. To wszystko mogę robić tylko i wyłącznie dzięki wsparciu moich patronek i patronów, którzy są ze mną nieprzerwanie. Oczywiście nie jest to wsparcie dane raz na zawsze. Zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego apeluję do tych, którzy jeszcze nie dołączyli do tego grona. Jeżeli cenicie moją pracę, jeżeli ufacie w to, co robię, odwiedźcie stronę patronite.pl/Czaban robi raban i dołączcie, jeżeli jesteście w stanie, do grona moich patronów. Możecie również wspierać mnie jednorazowo na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Za takie wsparcie również jestem Wam niezmiernie wdzięczny. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie tego nagrania. A teraz wracam do naszego rozmówcy. I tutaj dochodzimy do tego momentu, o którym tak naprawdę jeszcze opinia publiczna nie wie, ale pewne sprawy udało się Państwu do tego etapu postawienia zarzutów doprowadzić. Tak. Zebrany materiał dowodowy w 2 wątkach dał podstawę do przedstawienia zarzutu 5 funkcjonariuszom. Nie mogę mówić o szczegółach, ale mogę powiedzieć, że 3 funkcjonariuszy jest objętych zarzutami dotyczącymi bezprawnego użycia przemocy fizycznej. 2 funkcjonariuszy jest objętych zarzutami w zakresie przestępczości przeciwko dokumentom i przeciwko mieniu. Więc Przeciwko mieniu kradzież? no niestety nie mogę powiedzieć, prawda, szczegółów ze względu na dobro postępowania, ale są to dokumenty czy mienie związane z przekraczaniem granicy. Informowałem o paleniu paszportów i telefonów w beczce w placówce Straży Granicznej. Nie chcę potwierdzić tego, ale tak jak powiedziałem, na szczegóły jeszcze przyjdzie czas.
w tym zakresie, ponieważ jeszcze czynności dowodowe w tym zakresie trwają. I 4 funkcjonariuszy na chwilę obecną już otrzymało zarzuty, zostało przesłuchanych w charakterze podejrzanych. Zastosowano wobec 3 funkcjonariuszy środki zapobiegawcze w postaci, wobec 4, przepraszam, wobec 4 zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych. Z tym, że to też ten środek, jednym słowem, on i tak tutaj w praktyce mało wnosi, ponieważ w sytuacji, kiedy jest przedstawiony zarzut funkcjonariuszowi publicznemu, jest on zawieszany z automatu w czynnościach służbowych. Tak wynika to z ustawy o Straży Granicznej. Jeden funkcjonariusz będzie poza kwestią środków zapobiegawczych, ponieważ poszedł już na emeryturę. Więc do czego zmierzam, panie rektorze? Że tam, gdzie materiał dowodowy naprawdę dawał podstawy do przedstawienia zarzutów, to robimy i będziemy robić, jeżeli oczywiście będą ku temu podstawy. Bo tak jak już wspomniałem, my gromadzimy materiał dowodowy w taki sposób, żeby ten materiał dowodowy obronił się w sądzie. Jeszcze wracając do tych zarzutów, jakie kary grożą za te popełnione przestępstwa? Panie redaktorze, generalnie ta sfera przestępczości to jest do 5 lat pozbawienia wolności, w zależności od pewnych tam okoliczności obostrzających czyni. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, ponieważ ja myślę, że jak będziemy podejmować decyzję kończącą, prawda, tutaj te wątki, gdzie obejmowano zarzutami funkcjonariuszy, ja myślę, że na pewno będzie wówczas ewentualnie podstawa do szerszych informacji w tym zakresie. Ta śmierć cudzoziemca w aucie Straży Granicznej, to też Państwo jeszcze badacie tę sprawę? Tak, jeszcze badamy. Z tego co pamiętam, bo tak jak powiedziałem, panie rektorze, że bardzo wiele zdarzeń jest o identycznym przebiegu, prawda? Jest o identycznym przebiegu i trudno mi jest tutaj jednoznacznie powiedzieć, bo ja jako kierownik zespołu śledczego, ja nie sprawdzam każdego z prokuratorów na zasadzie takiej, prawda, dokładnie co jakie czynności robi, bo mam zespół profesjonalistów, wie pan. To są prokuratorzy z bardzo dużym doświadczeniem, również w przestępczości transgranicznej, którzy wcześniej też mieli do czynienia z podobnymi sprawami, gdzie byli funkcjonariusze, bo też na przykład ja osobiście prowadziłem sprawy, gdzie byli też funkcjonariusze z drugiej strony granicy w grupach przestępczych, prawda? Więc ale przy nie przy sprawie pushbacków, ale no, że Białorusini, funkcjonariusze białoruscy byli zaangażowani. Nie chcę tutaj szczegółów mówić, ale w każdym razie ta problematyka, ta materia dla nas nie jest obca. Dlatego też każdy z prokuratorów swobodnie oceniał ten materiał dowodowy i oczywiście ten materiał będzie podlegał ocenie. Jeszcze jest bardzo ważna rzecz, panie redaktorze, o czym nie wspomnieliśmy, że prokuratura okręgowa w Siedlcach, prowadząc to śledztwo, pozostaje pod ścisłym nadzorem prokuratury regionalnej w Lublinie, która sprawuje nadzór służbowy i bardzo ważna rzecz, również prokuratury krajowej. Więc tutaj w tej sprawie, jednym słowem, my prowadzimy, ale też mamy nadzór, więc też kontaktujemy się, też jest przepływ informacji, więc też, żeby była jasność, że tutaj mamy nadzór, więc też nasza praca będzie podlegała ocenie. Nie tylko, wie pan, panie redaktorze, ocenie przez sądy, które na przykład będą rozpatrywały zażalenia, na przykład ewentualnie, czy ewentualnie sądy, które będą teoretycznie na przykład rozpatrywać nasze akty oskarżenia, ale również poprzez jednostki nadrzędne. Dlatego też tutaj też ze strony prokuratury regionalnej w Lublinie mamy nadzór, gdzieś też doświadczony prokurator, który generalnie zajmuje się koordynacją przestępczości w zakresie funkcjonariuszy publicznych, więc też prokurator, który ma ogromne doświadczenie, więc tutaj ta nasza praca podlega weryfikacji. Ale oprócz tego podlega też niespotykanej presji politycznej i medialnej. Pierwsze takie
uderzenie w państwa zespół, w państwa prokuraturę przyszło po zabójstwie polskiego żołnierza na pasie granicznym. Wtedy przypomniano sobie o tym, że taki zespół powstał i każda ze stron politycznych okazywała swoje zbulwersowanie i ten klimat polityczny nie sprzyja państwa pracy. Panie redaktorze, przede wszystkim my, prowadząc jakiekolwiek postępowanie, nas nie interesuje polityka, nas nie interesują kwestie jakiejś, prawda, oceny w mediach, bo my robimy swoje. Zawsze jest jakaś strona niezadowolona z działań prokuratury. Ale kwestia bezpieczeństwa pana i pana pracowników. Skończę, panie redaktorze. Prokuratura bada dowody i tylko tym się zajmuje. Natomiast faktem jest, że faktycznie po tym zdarzeniu mieliśmy bardzo wiele zapytań ze strony mediów, czy to my byliśmy tą jednostką, która stawiała zarzuty. Oczywiście nie my, bo my nie prowadziliśmy To tutaj tego. chodziło też o przypadek tych zatrzymanych żołnierzy. Tak, i co jest bardzo ważne, tutaj jeszcze taka na marginesie jedna istotna rzecz, że my, prowadząc śledztwo, nie zajmowaliśmy się żołnierzami. W tym sensie, że my nie mogliśmy rozliczać żołnierzy, jeżeli na przykład przy tych procedurach związanych z pushbackiem, na przykład gdyby złamali prawo. Po prostu zasada była taka, że takie były uzgodnienia, oczywiście wynikające z metodyki prowadzenia tej całej sprawy, że w sytuacji, gdyby było podejrzenie ze strony żołnierza, wyłączamy te materiały do pionu wojskowego prokuratury, który się tym zajmuje, prawda? Więc tutaj sprawy ewentualnego łamania prawa przez żołnierzy na pograniczu mogliśmy oczywiście, trafiały do pionu słuchaliśmy bardzo dużo żołnierzy jako świadków, prawda, w tej sprawie, bardzo dużo, bo ja mogę, żeby tylko uzmysłowić Państwa, że w jednym tylko wątku mieliśmy do przesłuchania prawie 76 żołnierzy, jednym słowem. Więc to tylko tak, żeby uświadomić, jaka jest skala tych czynności, prawda? I trudność, bo na przykład żołnierze byli z różnych jednostek, prawda, z całej Polski, więc też musieliśmy szukać, prawda, jednostek ustalania i tak dalej, więc to tyle, jeżeli chodzi o żołnierzy, że my generalnie tutaj nie mogliśmy rozliczać żołnierzy. Wtedy też żołnierzy. Pojawiały się też artykuły z takimi głosami niezadowolenia płynącymi ze środowiska właśnie żołnierzy, że są tutaj ciągani w tych różnych sprawach i wtedy też chyba pan premier Donald Tusk występował na konferencji i mówił, że on zrobi wszystko, żeby to prawo było takie, że jak żołnierz tam radykalnie gdzieś coś zrobi na tej granicy, to żeby był bezwinny. Będziemy także pracowali nad takimi zmianami prawa, które dadzą naszym żołnierzom, funkcjonariuszom pełne poczucie prawnego bezpieczeństwa w działaniach, jakich się tutaj podejmujecie. Nie będziecie także w tej kwestii pozostawieni sami sobie, będziecie mogli liczyć na wsparcie państwa polskiego. Odnośnie generalnie tej sfery takiej medialno-politycznej, panie redaktorze, tak, my nie mieliśmy żadnych nacisków w tej sprawie. Prowadzimy postępowanie według określonej metodyki wobec przyjętego planu czynności śledczych, no bo każde śledztwo takie ogromne ma swoje, prawda, usystematyzowanie. I tych 24 wątków, każdy wątek miał swój plan śledczy, plan czynności śledczych. My to realizowaliśmy. Więc nie było żadnych oczywiście nacisków. Ale jak pan włączył telewizor... Natomiast były oczywiście zapytania mediów, prawda, niekiedy sugerujące, prawda, mieliśmy interpelacje poselskie, oczywiście odpowiadaliśmy na to, ale też nie traktowaliśmy tego jakiegoś wpływu, no bo ustawa o mandacie posła daje uprawnienia każdemu posłowi. Ale teraz wiedząc, że będą te postawione zarzuty strażnikom granicznym, to z tyłu głowy pan nie miał tego, że to po prostu będzie burza, że to musi pan zadbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale też pracowników? Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Od samego początku prowadzenia śledztwa my mieliśmy na uwadze nawet nie tę sferę, ale tę sferę, że nasze działania są ściśle
obserwowane przez służby specjalne Rosji i Białorusi. Dlaczego? Ponieważ my działamy w tej sferze, gdzie oni chcieli uzyskać skutek. Czyli krótko mówiąc, zamieszanie. Jak najbardziej zaabsorbowanie funkcjonariuszy. Przecież my, prowadząc śledztwo, gromadziliśmy dane, które dla drugiej strony są bardzo ponętne, prawda? Więc już od samego początku mieliśmy na uwadze, że musimy być bardzo wrażliwi, bardzo zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo, na wszelkiego rodzaju prowokacje itd., bo działania w warunkach wojny hybrydowej właśnie między innymi cechą charakterystyczną tych działań, które według przepisów prawda, światowych, europejskich, wojna hybrydowa jest jednym z elementów bezprawnych działań, gdzie może być podlegać ocenie. I ta presja białoruskiego, rosyjskiego reżimu, ona wpływa na polskie media. Ja też dostaję Więc za jeszcze to zainformowanie i dezinformacja. Tak samo Dezinformacja. Więc też tutaj byliśmy uczuleni na to. I w efekcie oczywiście prokuratorzy, którzy byli w zespole, byli uczuleni na to, jednym słowem, na wszelkiego rodzaju aktywność publiczną i tak dalej. Zresztą prokurator, on koncentruje się na pracy, ale też funkcjonuje w środowisku. Gdzieś tam uczęszcza, gdzieś chodzi, gdzieś są jego dzieci. I my mieliśmy na uwadze bezpieczeństwo prokuratorów i mamy do chwili obecnej. Dlatego też to jest ta sfera. Ale to tylko ze względu na bezpieczeństwo, na zagrożenie ze strony rosyjskiej czy białoruskiej, czy też... Nie, to ja mówię tylko jeden z tych elementów. Natomiast przejdę do tego, co Pan się pytał. Oczywiście, Panie redaktorze, zawsze będzie krytyka, bo jeżeli na przykład byśmy nie przedstawili zarzutów, prawda, to zaraz by była krytyka, prawda, że tutaj z automatu wszystko umarzamy, tak, że jesteśmy jednym słowem nieobiektywni, nie zwracamy uwagi na tych biednych, prawda, cudzoziemców. No nie ukrywam, panie prokuratorze, że czasami patrząc na te umorzenia, też mi takie myśli przychodziły do głowy. Wie pan, panie redaktorze, każdy ma prawo do oceny, prawda? Pan jako redaktor, jako aktywista, osoba zaangażowana w pomoc. Zresztą wie pan, my prowadząc postępowanie mieliśmy ogromny szacunek do osób, które pomagały, proszę pana. Bo jeżeli ktoś poświęca swój prywatny czas i przyjeżdża do lasu i proszę pana przywozi wodę, jedzenie, prawda, osobom, które ledwo co żyją, proszę pana, no to w takim razie a mogliście postawić zarzut? Po ludzku trzeba oddać hołd tym ludziom. Tak samo trzeba oddać hołd, wie pan, funkcjonariuszom Straży Granicznej, wojska, którzy z reguły to byli bardzo młodzi ludzie, którzy nagle zostali rzuceni do lasu, gdzie były sytuacje takie, że mają broń ostrą ewentualnie w niektórych przypadkach i wiedzieli, że podlegają rygorom prawnym, a z drugiej strony mieli na uwadze też, że mogą być zaatakowani. Były przypadki, bo przed w ogóle rozpoczęciem śledztwa mieliśmy spotkanie, ja jako naczelnik, kierownik zespołu miałem spotkanie w Komendzie Głównej Straży Granicznej, gdzie przedstawiono nam całość problematyki z tym związanej. Pokazywano nam filmy, gdzie atakowano funkcjonariuszy Straży Granicznej, jak przekraczano granice, w jaki sposób te grupy przemytnicze działają i tak dalej, i tak dalej. Białorusini, też białoruskie służby wchodziły na teren Polski i strzelały. Więc tutaj też mieliśmy informacje i wiedzieliśmy, że funkcjonariusze działają w sytuacji atypowej. Prawda? No de facto w ramach wojny. To była wojna hybrydowa, gdzie prawda, no, mieliśmy szacunek do obu stron. Prawda? Owszem, zawsze znajdą się, panie redaktorze, patologie. Zawsze. W każdej sferze publicznej, w każdym zawodzie, prawda? Zawsze się znajdzie ktoś, kto nie powinien pracować, prawda? Więc tutaj oceniając dowody, tylko patrzyliśmy na tę sferę. Oczywiście mieliśmy na uwadze to, że możemy być krytykowani, bo na przykład atakujemy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zawsze można postawić, prawda? Bo to są takie tezy chwytliwe. Natomiast zostanie odebrane.
Natomiast jeżeli społeczeństwo się w którymś momencie dowie do końca, prawda, tych szczegółów, to ja myślę, że będzie bardzo mało osób, żeby takie osoby bronić. Bo każda osoba, czy popełni określone przestępstwo przeciwko dokumentom, czy przeciwko mieniu, no to podlega odpowiedzialności karnej. Jak każdy obywatel, prawda? Więc tutaj krytyka zawsze się może znaleźć. Natomiast my po prostu robimy swoje, tylko tyle. Jest krytyka, a przejście do gruźb, do manifestacji, ja sam tego doświadczam, nie wiem czy Państwo, ale teraz w związku z tym, co się dzieje chociażby w Czerwonym Borze. Prokuratorzy, ja jestem prokuratorem, który pracuje prawie 25 lat w zawodzie. Prowadzę od wielu lat grupy przestępcze, które zajmowały się przestępczością gospodarczą, ale również też przestępczością typowo kryminalną. I zawsze były groźby. Zawsze były groźby. I to nawet nie chodziło o groźby dotyczące pozbawienia życia. Też były takie. Też byłem obejmowany ochroną, ale chodzi przede wszystkim o groźby działań bezprawnych w sferze na przykład dowodowej. Tworzenie fałszywych dowodów, prawda? Że na przykład prokurator coś tam zrobił i tak dalej. Więc tutaj każdy z prokuratorów, który był w zespole, przechodził w większym lub mniejszym stopniu te doświadczenia. Ale to jest nasze tak zwane ryzyko zawodowe. My jako funkcjonariusze publiczni, prokuratorzy, nie możemy się bać, bo strach po ludzku jest, bo to jest normalne, bo każdy ma rodzinę, prawda, każdy ma dzieci i się obawia, prawda, bo różne rzeczy bywały. Natomiast no, to jest ryzyko zawodowe. To jest nasze ryzyko zawodowe. Tutaj przeciwko sobie, biorąc w takich tematach udział, można mieć olbrzymią rzeszę z polskiego społeczeństwa. Dlatego my robimy swoje i mam nadzieję, że ta praca zostanie, prawda, doceniona, chociażby na przykład jeżeli będzie akt oskarżenia w sądzie, prawda, będzie oceniona przez sąd pozytywnie. 2, jeżeli na przykład sąd będzie badał nasze umorzenia, prawda, jeżeli uzna, że ten materiał dowodowy jest kompletny i prokuratura słusznie oceniła dowody, też będzie mieć satysfakcję. Dlatego też nawet gdyby, wie pan, panie redaktorze, sąd ma prawo do własnej oceny materiału dowodowego. I też może, przecież też przejmowaliśmy sprawy, gdzie sądy już uchylały postanowienia o umorzeniu, prawda, zlecając uzupełnienie postępowania dowodowego. Więc jeżeli sąd oceni na przykład w danym konkretnym przypadku, że decyzja prokuratury była niezasadna, spokojnie przyjmiemy tę decyzję, bo nie mamy prawa do zaskarżenia takiej decyzji sądu. Jeżeli będzie uchylenie i na przykład sąd będzie widział konieczność uzupełnienia postępowania dowodowego, my to zrobimy. Dlatego też robimy tyle, ile możemy, zgodnie z naszą wiedzą, doświadczeniem i mam nadzieję, że ta nasza praca, prawda, będzie oceniona i tyle. No, od tego jesteśmy. A sama Straż Graniczna? Panie redaktorze. Ile zgłoszeń, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa? Może rozpocznę od początku, jeżeli chodzi o Straż Graniczną. Straż Graniczna, Biuro Spraw Wewnętrznych, bardzo ważne, bo to też, żeby była jasność, że my wykonujemy czynności z Biurem Spraw Wewnętrznych, czyli ze Strażą Graniczną. Więc jeżeli ktoś chce budować tezę, że my bezpodstawnie ścigamy Straż Graniczną, no przecież wykonujemy czynności ze Strażą Graniczną tylko z BSW. Taka policja wewnątrz Straży Granicznej. I co jest bardzo ważne, ta policja, to ona ma nie tylko na celu ściganie, bada obiektywnie okoliczności, bo bardzo często my współpracowaliśmy z Biurem Spraw Wewnętrznych, policji, innych służb i oni mają za obowiązek zbadania sprawy obiektywnie. Czyli na przykład, bo bardzo często są bezpodstawne zarzuty wobec funkcjonariuszy o określone działania, przyjęcie łapówki itd., itd. I oni są takim jakby biurem śledczym, który wyjaśnia okoliczności. Obiektywnie.
obiektywnie. Dla nich wyjaśnienie okoliczności, nawet pozytywnie dla funkcjonariusza, jest też sukcesem. Dlatego my współdziałaliśmy z Biurem Spraw Wewnętrznych, na mocy zarządzenia powierzaliśmy te wszystkie wątki Straży Granicznej i z nimi współpracowaliśmy, bo po pierwsze mają doświadczenie w tego typu sprawach, 2, mają dostęp do systemów, mają ogromną wiedzę operacyjną w zakresie wszystkich tych zdarzeń, więc my na samym początku śledztwa już tą wiedzę dysponowaliśmy. A zapytam w kontekście tych zarzutów, to było po zawiadomieniu właśnie... I bardzo często, panie redaktorze, BSW już współpracowała w tych śledztwach przejętych, bo my przejęliśmy 18 śledztw z prokuratur okręgowych, rejonowych, które były na różnych etapach, bo były śledztwa, gdzie już rok czasu prowadzono postępowanie. Proszę zwrócić uwagę, my przez rok czasu zbadaliśmy 150 wątków, prawda? Przez rok czasu. Więc ja tutaj oczywiście nie podaję tym w kontekście, że inne prokuratury wolniej prowadziły postępowanie, bo każde postępowanie jest inne. Ale do czego zmierzam? Już w większości śledztw BSW pracowało. Więc my de facto przejmowaliśmy te śledztwa razem z BSW, więc mieli doświadczenie, wiedzę itd., itd. Oczywiście posiadaliśmy też informacje od BSW, ale konkretnie w tej sprawie to mieliśmy przede wszystkim informacje od pana redaktora, który złożył zawiadomienie to ogólne. Mieliśmy informacje od samych pokrzywdzonych i co jest bardzo ważne, na samym początku śledztwa, i tu był kolejny problem, byliśmy zalewani informacjami odnośnie tego, co się dzieje na granicy. Dlaczego? Ponieważ społeczeństwu się wydawało, że jak powstał zespół śledczy, to on ma wszystko wyjaśniać, co jest na granicy. To wideo powstało dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Jeżeli cenisz niezależne dziennikarstwo, dołącz do tego grona na portalu patronite.pl/Czaban robi raban. Możesz mnie również wspierać wirtualną kawą na portalach Subpi i Buy Coffee. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Wracamy do rozmowy. Więc jeżeli zaginął obcokrajowiec, no to do nas. Dziecko jest przy słupku granicznym, prawda? Obcokrajowiec, no to do nas. Jakieś zdarzenie, że ktoś wymusił w trakcie przesłuchania, funkcjonariusz Straży Granicznej wymusił zeznania. Gdzieś tam jakaś łapówka. Więc no niestety my zajmowaliśmy się bardzo wąskim zakresem, który był i tak ogromny. Ale to powodowało, że na samym początku musieliśmy dużo informacji cedzić. Oczywiście wiele tych zawiadomień, prawda, znajdowało swój epilog w tym, że prowadziliśmy w określonym wątku postępowanie. Dlatego mieliśmy informacje niektóre od Straży Granicznej, ale główna baza tych zawiadomień to były stowarzyszenia, fundacje, osoby indywidualne i też w własnym zakresie też gromadziliśmy dane. Przecież to... Ale te zarzuty dla tych strażników granicznych, to z czyjego zawiadomienia? Prawdopodobnie, bo też nie pamiętam szczegółów, bo mówię, mieliśmy 150 tych wszystkich zdarzeń, takich, które było przedmiotem oceny. Wydaje mi się, że to były zawiadomienia składane przez pełnomocników bądź przez samych pokrzywdzonych. Ale to też nie jestem w stanie, panie redaktorze, na chwilę obecną powiedzieć. Natomiast, no mówię, współpraca ze Strażą Graniczną była bardzo efektywna i dalej. Ale podkreślmy, z Biurem Spraw Wewnętrznych. Biurem Spraw Wewnętrznych, tak. Bo sami strażnicy służący gdzieś na granicy, którzy być może byli świadkami łamania prawa przez swoich kolegów czy koleżanki, czy też do Państwa się zgłaszali indywidualnie? Znaczy, może inaczej powiem. Nie zgłaszali się, natomiast jeżeli docieraliśmy, to mogę powiedzieć w ten sposób, że taką ogólną rzecz, że nie ma pobłażania nawet u funkcjonariuszy. Czyli jeżeli na przykład mieliśmy informację, podaję przykład, jeżeli mieliśmy informację, że było jakieś niepożądane zachowanie, funkcjonariusze, jak byli przesłuchiwani, nie zatajali tego.
Czyli sami funkcjonariusze, prawda, wiedzieli, że w interesie publicznym no nie jest tuszowanie przestępstw. Tylko pytanie, dlaczego dopiero gdy zostali wezwani na przesłuchanie, a sami nie przychodzili z tym wcześniej? Panie redaktorze, to powiem w ten sposób. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, bo to były różne konfiguracje faktyczne, które prowadziły do różnych, prawda, to jest bardzo trudno, wie pan, oceniać, bo tak jak mówię, wiele postępowań było od dawna prowadzonych. Od dawna było prowadzonych, bo my, tak jak wszczęliśmy śledztwo w kwietniu zeszłego roku, już były prowadzone kilkanaście postępowań w tym zakresie, prawda? Więc w większym lub mniejszym zakresie funkcjonariusze byli przesłuchiwani jako świadkowie, prawda? No i w większym czy mniejszym zakresie mówili o pewnych faktach. W każdym razie ja wiem o tym, doskonale o tym, że należy docenić ciężką pracę Straży Granicznej na granicy, ale też należy docenić to, że jest wola samooczyszczenia się ze Straży Granicznej, z osób, które, prawda, mówimy pewnie o jakimś promilu. Ale, panie redaktorze, znaczy, jeżeli chodzi o te samooczyszczenie. Trudno mi jest tutaj, wie pan, odnosić się do pana uwagi, bo gdybym dysponował danymi, na przykład ze Straży Granicznej, czy pan by jakby dysponował, Panie prokuratorze, to trudno było, bo trudno jest o tym mówić. Gdy w listopadzie zadawałem rzecznikom prasowym Straży Granicznej pytania o to, ile było postępowań dyscyplinarnych, czy sama Straż Graniczna stwierdzała przypadki okradania cudzoziemców przez funkcjonariuszy, czy stosowania przemocy, to jaką otrzymałem odpowiedź? Nic się takiego nie stało, nic się takiego nie wydarzyło, żadnego postępowania dyscyplinarnego Straż Graniczna nie wprowadzała. To są informacje oficjalne, które otrzymałem i tak wygląda to samooczyszczanie, ale z drugiej strony wiem, bo też rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w Straży Granicznej, że wśród wielu tych strażników granicznych jest taka wola, ale bojąc się o swoją karierę zawodową, o bezpieczeństwo finansowe swojej rodziny, nie mówią albo odchodzą na emeryturę. To jest bardzo złożona sytuacja i trudno powiedzieć, że jest jakoś przyłożyć jeden schemat do wszystkiego. Panie rektorze, no, trudno mi jest się odnieść, bo mówię, bo ja jako prokurator nie lubię dyskutować o pewnych, prawda, takich ogólnych sprawach, gdzie ja no, nie posiadam do końca wiedzy, bo ja też nie wiem, wie pan, jak było zadane pytanie, wie pan, rzecznikowi, w jakim zakresie i tak dalej, i tak dalej. Konkretnie. Ile było przypadków trudno mi jest powiedzieć, bo wie pan, bo ja też mam różne doświadczenia, prawda, w zakresie tych informacji, ale jeszcze raz podkreślam, że współpraca ze Strażą Graniczną, z BSW układa się bardzo dobrze. Z samą też Strażą Graniczną, bo panie redaktorze, my gromadząc informacje zwracaliśmy się do Komendy Głównej Straży Granicznej, prawda? Więc też od Komendy Głównej Straży Granicznej dostaliśmy masę informacji. Tak, mieliśmy informacje. Dostawaliście nagrania z monitoringu? Mieliśmy dostęp do wszystkiego. Mieliśmy dostęp do wszystkiego. Dlatego ten materiał dowodowy jest bardzo bogaty. Również ten materiał dowodowy z monitoringów, prawda? Bo z tymi danymi to jest różnie. Akurat znam konkret, tak? Czyli przypadek Machlet Kassy, ale tu akurat nie o Straż Graniczną, ale o policję chodzi, gdzie policjanci, którzy nie udzielili pomocy umierającej, ja wiem, że do niej nie poszli, ale wiem, że tłumaczyli się w prokuraturze, że szukali, co można było sprawdzić, co prokuratura mogła sprawdzić poprzez odczytanie zapisu nadajników lokalizacyjnych, które mają na sobie policjanci. Ale ci policjanci zeznali, że w tym czasie, w tym momencie te nadajniki się im zawiesiły i nie można odczytać. Więc z tym przekazywaniem danych to jest różnie. Ja wiem, że
odwołaniu adwokat zwrócił uwagę na to, że powinien być powołany biegły do zbadania. Tak, dlatego, panie rektorze, urządzeń. ten wątek, o którym pan mówi, faktycznie był przedmiotem naszego postępowania i wiem, że będzie przedmiotem oceny przez sąd. Dlatego, owszem, zawsze każdy może jakieś uwagi co do, prawda, oceny dowodów, co do kompletności materiału dowodowego, czegoś wykonano czy nie. Zawsze w każdej sprawie, prawda? Dlatego też ja mogę powiedzieć jedno, że każdy z prokuratorów, który pracował i pracuje przy tej sprawie, podejmuje decyzję naprawdę po głębokiej analizie. Natomiast jeszcze raz mówię, że ocena prokuratora też podlega weryfikacji. A czy już tak na koniec w Pana tak długiej karierze, to jakby Pan tak na tej liście tych spraw, którym się zajmował, umieścił sprawę tego kryzysu na pograniczu polsko-białoruskim? Miał Pan coś takiego na taką Panie skalę? rektorze, ta sprawa jest jedną z bardziej skomplikowanych spraw, mając na uwadze te wszystkie okoliczności, które mówiliśmy, czyli stan prawny, który istniał, specyficzne okoliczności, no bo przecież wszystko to było w ramach stanu wyjątkowego. Dalej przecież też mieliśmy te kwestie związane z COVID-em w tym samym czasie. To po prostu kumulacja wszystkich okoliczności, które naprawdę trudno, żeby tak nagle się w jakimś okresie czasu zdarzyło. Druga rzecz, że sama materia też jest trudna. Bo o co chodzi? Normalnie, jeżeli była przestępczość transgraniczna prowadzona, bardzo często korzystaliśmy z pomocy prawnych z zagranicy. Na przykład zwracaliśmy się kiedyś do organów białoruskich, ukraińskich. I była współpraca. I była współpraca. A teraz? Teraz nie ma. Dlaczego? Bo nie ma podstaw do tej współpracy ze względu na to, że ze względu na stanowisko strony białoruskiej, my dysponujemy wiedzą, że strona białoruska wszczęła tożsame śledztwo u siebie. W takim samym przedmiocie. Czyli nielegalnych działań strony polskiej w tym samym zakresie. Pushbacków. Bo oni nagrywają. Oczywiście. Oni ustawiają nawet fotopułapki przy tych bramkach. Tak. I oni mają masę dowodów na Ale to jest ludzi. właśnie i do czego zmierzam. Ich społeczeństwo myśli, że tych migrantów zwozi Polska i tam Polska Właśnie o to chodzi. Dlatego też prowadząc śledztwo byliśmy uczuleni na dezinformację. Na to, że niektóre dowody, które mogą się pojawić, mogą być sfabrykowane. Mogą być. Jednym słowem. Białorusini Ale też, po co to jest? Po to, żeby zdyskredytować nas. Ale i właśnie, panie prokuratorze, bo w ramach tej wojny hybrydowej, wywołanej, żeby była jasność, przez Białorusinów wspartych przez Rosjan, oni chcą pokazać, że Polska jest krajem łamiącym prawo, nieszanującym życia człowieka, łamiącym podstawowe prawa człowieka, przepychającego go przez druty, doprowadzającego biednych uchodźców, imigrantów do śmierci. Ja wiem, że nie panu jest oceniać, może jako prokuratorowi poza dowodami, ale jeżeli dochodzi do złamania prawa przez polskiego funkcjonariusza tutaj na pograniczu, czy polski rząd, wydając jakieś sprzeczne różne ustawy, prawa, zawieszenie prawa do azylu też na pewno jest elementem napędzającym propagandę białoruską, to my sami dajemy przeciwnikowi materiał Nie chcę komentować sytuacji geopolitycznej. Badając sprawę, koncentrujemy się ściśle na tych naszych wątkach i tej naszej pracy. Natomiast kontekst widzimy. Dlatego, prawda, nie chcę oceniać generalnie postępowania strony białoruskiej, bo ja nie mam... Nie, ale jeżeli dajemy Białorusinom... Też nie chcę oceniać, panie mecenasie, przepraszam bardzo, panie redaktorze, kwestii związanych z
samą działalnością ustawodawczą, prawda? Bo to generalnie jest bardzo trudna dziedzina, usystematyzować pewne zachowania. Dlatego też to niestety... Każde złamanie prawa na pograniczu daje paliwo dla białoruskiej propagandy. Nie chcę tego komentować. Dlatego lepiej by było, gdybyśmy przestrzegali prawa. I tak już podsumowując, nie wiem, czy Pan się będzie mógł do tego odnieść, ale też zawsze zwracaliśmy na to uwagę jako środowisko aktywistyczne, też ja jako dziennikarz, że transparentność działań przy granicy, że tworzenie tych ośrodków recepcyjnych i kontrolowanie, rejestrowanie tych, którzy już się tutaj znaleźli po naszej stronie i podejmowanie decyzji, czy deportacja, czy przyznanie ochrony międzynarodowej, ale usystematyzowanie tego i trzymanie nadzoru nad tym i kontrolowanie pozwoliłoby łatwiej się odnaleźć, nawet później śledczym, badającym takie sprawy. Bo teraz to mamy po prostu ciemny las, ludzi w maskach, ludzi przepychanych, przechodzących. Panie redaktorze, ja mogę Panu powiedzieć w ten sposób, że oprócz pracy ściśle karnej, prokuratura też realizuje działania pozakarne. I między innymi według Kodeksu Postępowania Karnego, jeżeli prokurator prowadząc śledztwo widzi pewne nieścisłości w przepisach, widzi pewne luki, może ewentualnie podjąć działania w tym zakresie, aby wdrożyć pewne jakąś inicjatywę, na przykład ustawodawczą. Taka jest możliwość. I myśli Pan, że coś niekiedy może na przykład wynikać z tego? prowadząc postępowania sięgaliśmy po te instrumenty prawne, na przykład występowaliśmy do danych organów, że jest pewna sfera, którą należy ewentualnie usystematyzować, żeby w przyszłości jak najmniej ograniczyć możliwość popełnienia jakichś przestępstw. Więc ja nie wiem, czy nasz zespół śledczy po zakończeniu postępowania oceni, że należy podjąć takie działania, ale na pewno to również będziemy brali pod uwagę, czy ewentualnie nie zgłosić jakichś tutaj uwag w tym zakresie. Bo tak jak Pan redaktor zauważył, materia jest bardzo obszerna, skomplikowana. Wiele aktów prawnych reguluje te same zagadnienia, ale w różny sposób. Dlatego też niestety dużo pracy mają sądy. W tym sensie, że muszą dokonywać wykładni określonych przepisów. Więc my na pewno, jeżeli zauważymy, że są jakieś luki, które sprzyjają przestępczości, na pewno będziemy rozważać podjęcie takich działań. Więc będziemy oceniać wszystko tak, żeby, przypuśćmy, postarać się, żeby w przyszłości jakieś działania, które my badamy, albo wyeliminować, choć to jest utopijne założenie, albo w sposób istotny ograniczyć. I też jesteście otwarci na sygnalistów ze strony służb? Panie redaktorze, przede wszystkim my nie to jest, że jesteśmy otwarci. My jesteśmy zobowiązani do tego, żeby współdziałać z sygnalistami. Przecież państwo polskie wprowadziło ustawę o sygnalistach, gdzie każdy funkcjonariusz publiczny, organ ma obowiązek współdziałania z sygnalistami. Więc to nie jest kwestia uznania, czy ja chcę, czy nie. Jeżeli jest sygnalista, który informuje o określonych działaniach, według tej ustawy funkcjonariusze wdrażają działania. Oczywiście mówię o ochronie, ale i innych działaniach. Więc, panie redaktorze, jeżeli będą pojawiać się sygnaliści, my będziemy oczywiście podejmować wszelkie działania, żeby sprostać wymaganiom ustawowym. Po drugie, zawsze prokuratorzy doceniają, że ktoś chce powiedzieć o jakichś przestępstwach. Może w społeczeństwie to nie jest dobrze widziane, jak ktoś donosi o czymś, ale my, prokuratorzy, właśnie bardzo doceniamy, że są osoby, które zależy na tym, żeby wyeliminować jakieś działania niepożądane, przestępczość. Po to jesteśmy. Więc to jest dla nas
Clue wszystkiego. Współpraca ze społeczeństwem, współpraca z osobami, które chcą nam mówić. I jesteśmy wówczas niezmiernie usatysfakcjonowani, że możemy coś z tym zrobić. Bo my jako prokuratorzy właśnie po to jesteśmy, żeby ścigać patologię, żeby zwalczać przestępczość, a współpraca z obywatelami jest dla nas podstawą. Dziękuję za rozmowę. Życzę Państwu spokoju i mam nadzieję, że ani ta rozmowa, ani informacja, która pewnie się niedługo ukaże w mediach o zarzutach postawionych strażnikom granicznym, nie przysporzy Państwu wrogów i będą Państwo bezpieczni. Bardzo dziękuję Panie redaktorze za rozmowę, za zainteresowanie i też dziękuję za dotychczasową pracę stowarzyszeniom, fundacji, jak i osobom tak jak Pan tutaj też, która pomaga i bardzo dziękuję i jeszcze raz deklaruję, że na tyle, ile możemy, będziemy wyjaśniać te wszystkie okoliczności, bo mimo, że przedmiot śledztwa jest określony, mamy ramy czasowe, to oczywiście jeżeli będą się pojawiać jakieś zdarzenia nowe, które są związane, ja myślę, że na pewno będziemy rozważać to. Tak więc bardzo dziękuję Panie Rektorze, bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie tej rozmowy. Mogłem ją zrealizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów, a także dzięki wsparciu tych, którzy odwiedzają moje profile na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Wszystkim Wam bardzo dziękuję, a już za moment poznacie tych, którzy wspierają redakcję Czaban robi raban. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej, Fundacji Wolno Nam i Stowarzyszeniu Ku Dobrej Nadziei. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarrai. Do grona moich patronów należą Jerzy Matejko, Hanna Janiszewska, Paweł Jastrzębski, Patrycja Ślosarczyk-Zenker, Krzysztof Esz, Bartosz Kuźmiński, Dariusz Szary, Daniel Żamojduk, Katarzyna Skakki, Tomasz Urban, Staszek Wasilkowski, Sławek Stocki, Ania Ramut, Ewa Szymańska, Małgorzata Wróblewska, Anna Papież, Michał Grech, Manuela Prekiel, Magdalena Falkowska, Agata Kęsy, Anna Masłowiec, Miłosz Krawiecki, Iza Tarasewicz, Paweł Trzciński, Piotr Matecki, Krzysztof Pajak, Dariusz Szary, Katarzyna Skakki, Stanisław Choeft, Michał Grech, Anna Kulikowska, Adam Szajna, Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Adam Karpiuk, Zofia Malcher, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan Abdullah, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Adam,
Joanna Domanowska, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Karolina Kuzema, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłuszewska, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Adam Myk, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Anna Dormajer, Beata Sójka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Krzysztof Dziedzic, Maciej Śliwa, Marzena Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Marcin Pankał, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Dawid Weisbrod, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szephert, Marlena Fatyga, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Magdalena Babral, Karolina Górecka, Tomasz Białecki, Basia Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Tomasz Barczak, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Izabela Lisek, Ewa Weber, Jolanta Czechyra, Tomasz Mańkowski, Magdalena Poremska, Grzegorz Sakowicz, Jolanta Stępień, Joanna Główczyk-Zubek, Ewa Gorący, Ewa Michalska, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt i Agnieszka Wrzaskowska. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.